Cześć, witajcie bardzo serdecznie. Mamy dzisiaj czwartek, 13 czerwca 2024 roku. Troszkę dawno nie nagrywałem niczego. Jest sporo roboty. Jest sezon na różnego rodzaju obróbki związane z frezowaniem, z toczeniem, z wykonywaniem jakichś elementów na zamówienia. I chciałem Państwu dzisiaj pokazać, czym aktualnie się zajmuję i co będę niebawem, właściwie dzisiaj robił. No i ogólnie tak opowiedzieć odnośnie też zasilania warsztatu, instalacji fotowoltaicznej, która tutaj u mnie funkcjonuje jak na razie od marca. Od początku marca lecimy tu na prądzie z fotowoltaiki, praktycznie bez energii z sieci. Tam mieliśmy około miesiąca przygody od marca z siecią energetyczną ze względów takich, że kompresor, który tutaj zaopatrzał warsztat w sprężone powietrze, pracował na sieci. Aktualnie wszystko już jest przełączone na zasilanie z fotowoltaiki, także mamy bardzo obniżone koszty w związku z energią elektryczną. A co do robót, które tutaj aktualnie wykonuję, to już Państwu pokazuję. Więc od najświeższych. Wczoraj przyjechała do mnie taka maszyna do naprawy. Mianowicie brakuje nam tutaj koła pasowego na wrzecienniku. I takie koło trzeba będzie dorobić. Tutaj stare koło uległo jakiemuś tam uszkodzeniu. Być może to stare koło będzie przerobione, natomiast klient mówi, że poszuka sobie koła, żeby je to tylko tutaj dostosować do tej maszyny, bo stare jest jakieś składane z kilku elementów i po prostu jest jakby uszkodzone, bardzo mocno bije. I jak na tą chwilę maszynę przywiózł, a tego drugiego koła będzie poszukiwał sam. Tutaj mamy już pocięty materiał na kolejną partię profili, które u mnie są wykonywane na tą chwilę. Jak widzicie, jest tutaj dosyć pustawo. Tutaj troszkę materiału leży i część materiału tych profili mam jeszcze wyrzucone tam na zewnątrz, leżą pod folią przykryte. No i teraz moja tutaj, powiedzmy, że aktualnie najważniejsza realizacja to leży tutaj na stole. Są to elementy do wykonania podstawy pod maszynę. Na chwilę zatrzymam, przepraszam. Mamy te elementy. Jest to tylko nierdziewa, bo cała podstawa będzie wykonana z nierdzewki. Są tu już przygotowane elementy pocięte pod kątem. Za chwilę pokażę Państwu, jak ta podstawa będzie wyglądała, bo mam jej rysunek taki projektowy. Tu są elementy pocięte, które stanowią jakby ramę tej podstawy. Natomiast tam jeszcze czekają profile, które będą łączyły te nogi ze sobą. Za chwilę zobaczycie, jak to wygląda. Te profile będę dopiero ciął w momencie, jak tą podstawę tutaj już zespawam. Cały ten główny rdzeń. Tu już sobie przygotowałem stanowisko do spawania, mój stół spawalniczy, a podstawa będzie wyglądała następująco właśnie. W ten sposób będzie wyglądała podstawa, zbudowana w całości z profili nierdzewnych. Wszystkie elementy mam już pocięte, czyli te płaskowniki u góry, te płaskowniki tutaj wzmacniające w narożnikach, płaskowniki podstawy. To wszystko jest pocięte. Do pocięcia pozostały mi tylko te elementy tutaj usztywniające nogi na dole. Jest to konstrukcja wykonana z profilu nierdzewnego grubościennego 4 mm. Ścianka troszkę to waży. Wszystkie są tutaj czwóreczki. Tutaj jest profil 80 na 80. Płaskowniki tu są. Tutaj mamy płaskownik 60.
na 15 gruby, tu 150 na 150 na 10 mm gruby, to jest 80 na 10 mm gruba, pocięta w takie, jak widzicie, trapezy. No i tam profil, który tam leży oparty, to jest 70 na 70 z grubą ścianką na 3 mm, który będzie cięty, tak jak mówiłem, na końcu po pospawaniu. No nie chcę tutaj żadnego babola popełnić, bo jednak ten materiał trochę kasy tutaj mnie kosztował. No i będę musiał to też ładnie pospawać. Także efekt mojej pracy na pewno pokażę Państwu na kolejnym materiale wideo, jak już to zostanie zmontowane. Musicie mi wybaczyć, ale podczas pracy nie będę kręcił, dlatego że jest to zbyt na tą chwilę czasochłonne, a ja tego czasu aktualnie za dużo nie mam, bo mam sporo różnych zamówień i po prostu muszę że tak powiem, ten czas na razie oszczędzać. Tutaj trochę rzeczy czeka na składanie, silnik od MZ-y, ale to na razie mniej istotne. A tutaj nasza fotowoltaika, nasza domowa elektrownia, albo raczej domowo-warsztatowa elektrownia funkcjonuje w tym momencie, zasila nam budynek. Za chwilę jeszcze podejdziemy do komputera, zobaczymy jakie parametry są, a aktualny jej odczyt wygląda następująco. Mamy godzinkę tutaj 10:19, tak jak mówiłem, 13 czerwca, czwarteczek. I od tej godzinie, proszę Państwa, tu w bateryjkę wchodzi nam 1,2 kW, jest pobór energii. Możemy sobie zobaczyć na poszczególnej fazie, tu mamy 1,3 kW poboru, akurat poustawiałem, tu mamy 500, 140, tam skoczyło przed chwileczką. I tu mamy 60 W. U żona widocznie coś na kuchni indukcyjnej prawdopodobnie gotuje, dlatego tutaj tak pyka sobie. Możemy jeszcze oczywiście przy okazji fotowoltaiki sprawdzimy sobie gęstość dzisiaj o tej godzinie, jak się ma. Zobaczymy, czy mamy poziom gęstości odpowiedni. Zamieszamy troszkę elektrolitem. Ok. O, zobaczcie sobie. Tu jak zwykle nie chce nam pokazać. Jest. No mamy 1,25, także jest ok jak na tą godzinę. Jest ok. Bateryjka się niebawem naładuje na full. Nie będziemy sprawdzać wszystkich po kolei. Ostatnio przeszły u mnie wyrównywanie, wyrównały się wszystkie poziomy napięcia na każdym z akumulatorów. Gęstość elektrolitu sprawdzałem również, jest w normie, na wybiórczych oczywiście celach, bo sprawdzić 72 cele to jednak trochę jest roboty tutaj, żeby to posprawdzać wszystko. Ja sprawdzałem wybiórczo, wybrałem sobie tam po 2 cele na każdy akumulator i w ten sposób to sprawdzam co jakiś czas. I wszystko jest w normie, działa bez żadnych problemów jak na tą chwilę. Zresztą widać to po stanie licznika. Kto mnie ogląda, to może sobie zobaczyć. Tutaj mamy prawie już 5500 kWh energii. Jak cofniecie się wstecz do początku tego roku, jak zaczynałem nagrywać wideo związane z fotowoltaiką, to zobaczycie jaka jest różnica. A za chwilę teraz przejdźmy jeszcze do komputera. Pokażę Państwu, jak tutaj wygląda właśnie aktualnie produkcja fotowoltaiki. Takie to jest właśnie. I produkcja wygląda dzisiaj następująco. 10:22, 13 czerwca. Pogoda dzisiaj tutaj się zapowiada pochmurnie. Mamy prognozę na dziś 24 kWh. My już wyprodukowaliśmy 8,5 kWh. W tym momencie produkcja 2,800 W. Do magazynu już weszło 2 kWh po odbudowanej oczywiście stracie po dniu poprzednim, ponieważ tu do dnia poprzedniego
zeszło nam na minus 3,2 kWh, dokładnie o godzinie 5:15 i od tej godziny już stopniowo odbudowywaliśmy straty i już jesteśmy na plusie, także już mamy plus 5 kW w magazynie i tak sobie to funkcjonuje. Dom dzisiaj pobrał 3,8 kWh, warsztat 1,2 kWh, a tutaj mamy jakby zużycie z tego roku aktualnie rejestrowane, ale to nie jest takie całkowite zużycie tego roku, tylko to jest takie zużycie, od którego zacząłem jakby liczyć to zużycie, bo to zrobiłem gdzieś w marcu, tą tabelkę, ten licznik właściwie. Także w tym momencie fotowoltaika wyprodukowała, albo właściwie nie tyle co wyprodukowała, co ta energia została skonsumowana przez warsztat i dom, ponieważ to jest suma tych dwóch liczników i to jest 2326 kWh energii. Tutaj z sieci zakładu energetycznego zużyliśmy według mojego wyliczenia jakieś 1200 kWh energii, a tutaj bardziej szczegółowo możemy sobie też popatrzeć, ile nam produkuje każdy z falowników. W tym momencie mamy tutaj produkcja z falownika pierwszego 600 W, z falownika drugiego 860, z falownika trzeciego 770 i z regulatora MPPT 628 W. A tu, proszę Państwa, tyle energii zużył warsztat z fotowoltaiki, a tyle energii zużył dom z fotowoltaiki od początku liczenia. Tak to właśnie tutaj wygląda. Jeszcze, moi drodzy, przejdźmy może do licznika energii elektrycznej. Dzisiaj zobaczymy, jak wygląda licznik. Przede wszystkim zobaczymy, jak wygląda dzisiejszy dzień. A dzisiaj pogoda wygląda tak. Słońca bezpośredniego nie ma, światło jest rozproszone. Słońce za chmurami. Ale produkcja jest bez problemu, obsługująca dom i warsztat, a nasz licznik dziś wygląda tak. 53 675 kWh energii pobranej z sieci. Zatrzymał się w czasie. Licznik zatrzymał się w czasie. Może jeszcze teraz przejdziemy do komputera i odpalimy filmik z YouTube'a właśnie związany z ostatnim odczytem z licznika energii elektrycznej zakładu i zobaczymy, jak wyglądał właśnie ten odczyt. Także ja tutaj postaram się w miarę szybko znaleźć na kanale. Mam ostatni odczyt z 30. Mam takiego shorta dodanego. Dobry, proszę Państwa. Dobra, i już Wam tutaj pokazuję. Odpalimy na moim kanale. Dobry, proszę Państwa, cześć, witajcie. Czwartek, 30 maja, godzina 20:32. Dawno nic nie nagrywałem związanego z magazynem energii, moją instalacją fotowoltaiczną, a więc coś nagrajmy. Proszę Państwa, stan dzisiejszy wygląda następująco. Na 5,53 V mamy tutaj zużycie na poziomie 700 W. Jeszcze może zerknijmy licznika z sieci energetycznej, bo dawno Wam tego nie raportowałem, także idziemy zobaczyć. A tak, licznika z sieci energetycznej mamy 53 675 kWh energii zużytej. Tak jak mówiłem, mamy dzisiaj 30 maja, czwartek, 2024 rok, godzina 20:32. Tak wygląda dzionek
Jesteśmy już od marca bez zasilania z zakładu energetycznego, korzystamy tylko z energii z fotowoltaiki. Dzięki, cześć, na razie. No, także tu mamy z 30 maja, a cofnijmy się jeszcze troszkę w czasie i widzę tutaj mam podklejony film z 25 maja. Zobaczymy, jak 25 maja wygląda stan licznika. Dobry wieczór, mamy 25 kwietnia 2024 roku, godzina 21:17. Stan licznika na dzisiaj z sieci energetycznej 53 622 kWh pobrane. Z sieci mamy... Idziemy zobaczyć, jak sytuacja wygląda na warsztacie. A na warsztacie sytuacja wygląda następująco. Magazyn dzisiaj bez problemu nabity do pełna. Aktualne parametry 50V, 870 W poboru. Sprawdzamy sobie tutaj aplikację. Dzisiaj panele wyprodukowały 28 kWh do magazynu, albo raczej w magazynie pozytywnym. A ja przepraszam, bo ja się chyba pomyliłem. Ten filmik jest z 25 kwietnia 2024 roku, a ja chyba wcześniej powiedziałem maja, także przepraszam za mój błąd. I też tam na początku stan licznika był pokazany. 17 stan licznika. I to jest 53 622 kWh. I wtedy właśnie gdzieś jeszcze tutaj ten kompresor nam śmigał. I stąd to zużycie. 53 622 kWh pobrane. Z sieci mamy. Tak to wygląda dzisiejszego dnia. Pozdrawiam. No, także takie rzeczy tutaj różne się robią. Profile czekają na dalsze cięcie, tu kubka naszykowana do cięcia. No i jeszcze jedna rzecz tutaj na warsztacie jest. Przywieziono do mnie taki duży wiatrak, wentylator właściwie to jest, jakiś wyciągowy, nadmuchowy. Nie wiem, nie analizowałem, w każdym bądź razie urwane jest jedno skrzydło, jest tutaj pęknięte. No i trzeba to będzie jakoś naprawić. O, mamy tu taki defekt. Aluminium. Być może uda się pospawać. A przy okazji tego, że to pękło, to i jeszcze tu się pojawiło pęknięcie na kole i też trzeba będzie połączyć, pospawać. Taka robota, taki zakład. Z mojej strony na dzisiaj tyle. Dzięki za oglądanie. A oczywiście zapraszam na kolejne materiały. Niebawem do Państwa wracam z jakimiś nowymi rzeczami. Przygotowuję też dla Państwa tutaj do pokazania coś specjalnego, także nie będę zdradzał w tym momencie co. Liczę na oczywiście Wasze subskrypcje. Przycisk do subskrypcji znajduje się tu poniżej, taki czerwony, subskrybuj, i oczywiście zachęcam do subskrybowania mojego kanału. Na pewno na tym nie stracicie, a będziecie mogli zyskać. I oczywiście zachęcam do lajkowania. Tak jak mówiłem, na każdym materiale wideo jest to dla mnie bardzo ważne. I do udostępniania tych filmów dalej. To tyle. Pozdrawiam i cześć. Do zobaczenia następnym razem. Hej!